Wejdź na pl1vod.com. Subskrybuj, czytaj, słuchaj i oglądaj. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie w PL1 TV. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy za Państwa komentarze, za uwagi, no i za oglądalność naszych programów. Szczególnie ostatni program, rozmowa z panem Stanisławem Michalkiewiczem, wywołała wielkie reakcje i prośby o więcej. Czynimy prośbą zadość. Państwo i moim gościem jest dzisiaj oczywiście znakomity publicysta, pan Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kłaniamy się nisko. Szanowni Państwo, sprawa nowa nie jest, ale jakoś umknęła dziwnym trafem uwadze opinii publicznej w Polsce i mediom rozlicznym, a chyba nie bez powodu, albowiem jak się okazuje od stycznia 2025 roku, więc już mamy rok, Stany Zjednoczone nakładają sankcje na sędziów i prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego powiązanych z wydaniem nakazu aresztowania Benjamina Netanjahu jako zbrodniarza wojennego, zbrodniarza przeciwko ludzkości. Sankcje zabraniają obywatelom Stanów Zjednoczonych, amerykańskim podmiotom prawnym, w tym także zagranicznym spółkom zależnym mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, powiązanych z firmami w Stanach Zjednoczonych, świadczenia jakichkolwiek usług osobom, które się znalazły na tej liście. No i na tej liście jest do początku tego roku co najmniej 11 sędziów i prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wśród nich na przykład sędzia Nicolas Gouin, który wydał nakaz aresztowania Netanjahu i Yoawa Gallanta. I w ramach tychże sankcji, jak mówi sam pan sędzia, zablokowały Visa i Mastercard wszystkie jego karty, nie może dokonywać zakupów, no i jest sędzią, traktowany jest jak przestępstwa, jest zastraszany. Interwencje prezydenta Macrona pozostały bez odpowiedzi. Nieoficjalnymi kanałami dowiedział się, że póki Trump jest prezydentem, to te sankcje będą go obowiązywały, a Marco Rubio, sekretarz stanu USA, nazwał Międzynarodowy Trybunał Karny zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, narzędziem walki prawnej przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich bliskiemu sojusznikowi Izraelowi. Panie Stanisławie, zdziwiło to pana? Nie zdziwiło mnie, tym bardziej, że Stany Zjednoczone nie uznają tego Trybunału, podobnie jak Rosja, podobnie jak Chiny. Stany Zjednoczone tego Trybunału nie uznają, no i w związku z tym wyroki tego Trybunału, czy tam nakazy aresztowania traktują jako rodzaj zamachu. W tym przypadku na premiera rządu jedności narodowej bezcennego Izraela, Benjamina Netanjahu. Zdaje mi się, że ten Międzynarodowy Trybunał Karny chciał również taki nakaz aresztowania wydać przeciwko byłemu już prezydentowi Stanów Zjednoczonych George'owi Bushowi. No ale się wyjaśniło, że nie bardzo może, dlatego że Stany Zjednoczone, jak powiadam, nie uznają tego Trybunału. No i w związku z tym nie traktują serio jego postanowień, czy orzeczeń, czy nakazów. Traktują to jako rodzaj bezprawnych zamachów, na przykład na Benjamina Netanjahu. No i w związku z tym osoby, które według administracji Stanów Zjednoczonych dopuściły się tego rodzaju czynności, są sekowane. Muszę powiedzieć, pani redaktor, że nie tylko one, bo ja nie wiem, kto sprawuje nadzór na przykład nad taką firmą Western Union. To jest chyba firma amerykańska. No i ja jestem u nich na indeksie. Kiedyś, jakiś, jeden czytelnik z Kanady
za pośrednictwem Western Union chciał mi przesłać jakieś pieniądze. Mhm. No i wysłał mi informację, że zrobił przelew za pośrednictwem Western Union. Ja się zgłosiłem do banku, a w banku pani mi powiedziała, że nie może mi tych pieniędzy przekazać. A dlaczego? A dlatego, że ja jestem wpisany na taką listę proskrypcyjną. No a dlaczego zostałem wpisany? Ona nie wiedziała. Zapytałem ją, kto w takim razie może wiedzieć takie rzeczy. Podała mi telefon, na który tam zadzwoniłem. Odezwał się jakiś jegomość mówiący po polsku, ale z amerykańskim akcentem. No i on mi powiedział, że on nie zna tych przyczyn, dla których zostałem wpisany na tę listę proskrypcyjną, ale może mi podać telefon do jegomościa, jeszcze ważniejszego ważniaka, który mnie oświeci w tym względzie. No więc ja mu podziękowałem, zadzwoniłem do tego najważniejszego ważniaka. Ważniak mi powiedział, że on wie, dlaczego nie może mnie Western Union obsługiwać moich przekazów i moich dla kogoś i czyichś do mnie, ale mi tego nie powie. No i na tym się skończyła nasza rozmowa, więc z powodu jakichś nieznanych mi zarzutów powiedziałem mu tylko, że jak mi nie może tego wyjaśnić, czy nie chce, no to trudno, ale muszę powiedzieć, proszę pana, że nie pęknie mi serce, jeżeli nie będę mógł korzystać z Western Union, z usług Western Union. No i nie korzystam jakoś, żyję, jak pani widzi, więc jest to możliwe. Z tego można wyciągnąć kilka wniosków. Mianowicie, że chyba trafna jest opinia, którą Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku uznaje za antysemicką, że mianowicie środowiska żydowskie mają niewspółmierny do swojej liczebności wpływ na sektor finansowy w Stanach Zjednoczonych. To jest ilustracja tego, jak duży wpływ mają środowiska. No i z tego można by wyciągnąć wnioski. Jeżeli ta teoria spiskowa jest prawdopodobna, to może i inne są prawdopodobne tak samo. W związku z tym, no krótko mówiąc, podejrzenia nasze ogniskują się coraz bardziej wokół lobby w Stanach Zjednoczonych, lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, dwaj politologowie amerykańscy napisali książkę pod tytułem Lobby izraelskie w USA, która została przetłumaczona na wiele języków, między innymi na język polski. I oni chcieli najpierw ich oskarżyć o antysemityzm, bo ci autorzy wiedzą, że stąpają po cienkim lodzie, no ale jednak stąpają. I chcieli ich oskarżyć o antysemityzm, ale okazało się, że to nie jest prosta sprawa, dlatego że jeden z tych autorów jest generałem armii amerykańskiej, w związku z tym Żydzi mają wpływy, ale może nie aż tak daleko sięgające, żeby degradowali generałów armii Stanów Zjednoczonych, a pozycja drugiego w świecie naukowym, on jest profesorem Uniwersytetu w Chicago, pozycja drugiego w świecie naukowym jest tak wysoka, że tu za cienkie bolki to były, więc zdecydowano się na inną taktykę Totschweigen, to znaczy zamilczenia na śmierć, ale to też się nie udało, dlatego że, jak mówię, książka została przetłumaczona na wiele języków, w tym również na język polski. Polski czytelnik może się z tym zapoznać, jak działa i jakie wpływowe jest, rzeczywiście jest wpływowe, lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych. No i teraz mamy ilustrację tego, jak głęboko te wpływy sięgają. I że pod przewodnictwem prezydenta Trumpa, na którego jestem tego pewien absolutnie, że mają haki w związku z aferą Epsteina,
Tam na razie prezydent Donald Trump nie jest szarpany za kalesony w tej sprawie, ale moim zdaniem prędzej czy później do tego dojdzie. I skoro my się tego domyślamy, no to on takie rzeczy musi wiedzieć na pewno. Co nabroił, no i co tam Żydzi mogą mu wyciągnąć. W związku z tym skacze przed Żydami, a przed Benjaminem Netanyahu zwłaszcza z gałęzi na gałąź. No i mamy tego dowód w postaci chociażby epickiej furii. Jak ujawnił Józio Kent, to Stany Zjednoczone wzięły udział w epickiej furii i tutaj cytuję Józia Kenta. On był dyrektorem amerykańskiej tej agencji walki z terroryzmem, więc to jest wysoki przedstawiciel administracji. Coś tam musiał wiedzieć i powiedział, że Stany Zjednoczone wzięły udział w epickiej furii na skutek presji Izraela i lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych. Presji, użył tego słowa. Oficjalna wersja tego, na jakiej zasadzie Stany Zjednoczone wzięły udział w epickiej furii, była taka, że owszem, premier Netanyahu zadzwonił do prezydenta Trumpa, ale go poinformował, że trafia się okazja zabicia wszystkich, czy prawie wszystkich osób, które brały udział w negocjacjach pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi, no i że prezydent Trump nie omieszkał z takiej okazji skorzystać. Moim zdaniem tę wersję oficjalną można między bajki włożyć, dlatego że to nie jest żadna presja. Podczas kiedy Józio Kent, dyrektor były tej agencji walki z terroryzmem, Narodowego Centrum, czy tam jak to się nazywa, walki z terroryzmem, użył słowa presja i to dwukrotnie. Presja jest wtedy, kiedy kogoś próbuje się zastraszyć czy zaszantażować. To jest presja. No a czym mogli, to znaczy nie tylko władze Izraela, ale również izraelskie lobby w Stanach Zjednoczonych. O tym również mówił Józio Kent. W związku z tym nie ulega wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że presja została wywarta w związku z aferą Epsteina. Że krótko mówiąc, bezcenny Izrael i lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych trzyma prezydenta Trumpa mocno za krocze. I dlatego on nie wie, biedny, co ma robić. Zaczyna, trochę tak mi się wydaje, że zaistniały warunki, żeby przebadał go jakiś weterynarz. Dlatego, że no nie dalej jak dzisiaj media doniosły, że prezydent Trump powiedział, i to na trzeźwo, że od władz Teheranu uzyskał taką propozycję, żeby został najwyższym przywódcą Iranu. No, ale podziękował za tę propozycję. Więc wie pani, jak już prezydent Stanów Zjednoczonych mówi takie rzeczy, to rzeczywiście powinien go przebadać jakiś weterynarz albo nawet całe konsylium weterynarzy. No, pan prezydent był łaskaw chyba też dzisiaj stwierdzić, że albo Iran się podda, albo będzie taka skala operacji epickiej furii, jakiej nie było od czasu II wojny światowej. Czyli może będzie operacja lądowa, no bo z bomb już się trochę USA wystrzelały. Musimy się tutaj odwołać do odkrycia uczonych radzieckich, którzy znaleźli sposób odgadywania przyszłości. Bardzo prosty, wystarczy trochę poczekać. No i przekonamy się, co będzie, kiedy upłynie termin tego nowego ultimatum, bo to z czwartku na piątek jest już upływ tego terminu. Ono było nie odwołane, tylko przesunięte o 5 dni. Więc zobaczymy, czym to się skończy. Mam wrażenie, że zwłaszcza po tym ostatniej deklaracji prezydenta Trumpa, że on chyba ma sny takie, wie pani, mokre,
No i raz mu się przyśniło, że przeprowadził owocne rozmowy z Iranem. A władze irańskie zaprzeczyły temu oficjalnie, natychmiast zdementowały to. No a teraz mu się przyśniło, że Iran mu zaproponował, żeby został najwyższym przywódcą Iranu. Mówię, to proszę. Ajatollah Trump? Nie wiem, czy ajatollahem, bo on zdaje się jest wyznawcą sekty Chabad Lubawicz, a nie jest muzułmaninem. W związku z tym ajatollahem zostać nie może. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie znam się na teologii, zwłaszcza muzułmańskiej. No ale wydaje mi się, że no, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby taka propozycja ze strony władz Iranu pod adresem prezydenta Trumpa padła. A jeśli nie padła, to znaczy, że prezydent Trump ma jakieś sny, nazwijmy to bardzo uprzejmie, bo mniej uprzejmie to byśmy musieli to nazwać halucynacjami, ale sny to jest takie wyjaśnienie uprzejme. Ale jeśli nawet prezydent Trump miewa takie sny, no to ponieważ ma palec na cynglu atomowym, to może być niebezpieczne dla świata. To wróćmy jeszcze na chwilkę do tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo sankcjami amerykańskimi jest objęty personel i sędziowie, prokuratorzy i pochodzi z krajów takich jak Senegal, Peru, Fidżi, Uganda. Mamy też Gruzję, Mongolię, Słowenię. Mamy pani Luz del Carmen Ibañez Carranza z Peru, Betty Holher, Słowenia. Mamy kilkanaście osób, też Kimberly Post, Kanada. Dlaczego władze tych państw na przykład chociażby tego nie nagłośniły i nie uderzyły pięścią i nie powiedziały nie, no bez przesady, to są ludzie wykształceni, zaangażowani, my podpisaliśmy statuty rzymskie, my sobie nie życzymy, żeby nasi obywatele byli w ten sposób traktowani. Też mają telefon czerwony łączy z Izraelem, czy po prostu ze Stanami Zjednoczonymi? Bardzo możliwe, proszę pani, że robią to albo z lekceważenia, albo ze strachu. Moim zdaniem są dwie możliwości. Po pierwsze, ja na pani miejscu, pani redaktor, nie przesadzałbym z tym wykształceniem tych wszystkich funkcjonariuszy Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ja mówię to, co bym powiedziała, będąc premierem czy ministrem spraw zagranicznych. Wie pani, akurat prawnicy wykształceni w Senegalu czy w Mołdawii i tak dalej, no nie wiem, czy tam najlepsze uniwersytety są w tych państwach. Wie pani, najbardziej takie renomowane, zwłaszcza jeśli chodzi o kształcenie prawników. To po pierwsze, a po drugie, no to ci przywódcy tych państw, bo tu proszę zwrócić uwagę, jakie to są państwa. Na czele tych państw stoją tacy kacykowie, którzy też prowadzą jakieś i prawdopodobnie nie wszyscy może, ale część z nich pierze brudne pieniądze. W związku z tym objęcie ich taką sankcją, że tam ich karty te kredytowe będą unieważnione, czy tam jakieś przelewy nie będą możliwe do wykonania, to ich przyprawia o dreszcze. No i w związku z tym na wszelki wypadek cicho siedzą. Kanada też? Korzystają, jak to mówił francuski prezydent Jacques Chirac, korzystają z okazji, żeby siedzieć cicho. No bo tutaj mamy też Kanada to osobny przypadek, bo tam sam pan Justin Trudeau był łaskaw stwierdzić, że jak ktoś protestuje, to należy do osób, które mają niedopuszczalne poglądy, więc oni sami karty kredytowe blokowali tym kierowcom w 2022 roku. No tak. I proszę pani, niestety pan Justin Trudeau nie wyjaśnił nam. Ja muszę powiedzieć, wie pani, że ja od dawna tam go obserwowałem, jego działalność i
powiem szczerze, proszę tego nie powtarzać nikomu, uważam go za wariata w sensie medycznym, tego pana Justina Trudeau. Naprawdę, uważam go za wariata w sensie medycznym. Jaką właściwość mają wariaci, idioci? Że są szczerzy. I on szczerze powiedział, że jak ktoś ma nieprawidłowe poglądy, no to będzie tutaj represjonowany na przykład na odcinku finansowym. Ale nie wyjaśnił, które poglądy są prawidłowe, a które są nieprawidłowe i jeszcze ważniejszej rzeczy nie wyjaśnił. Kto o tym decyduje? Czy to decyduje, bo o ile mi wiadomo, to parlament kanadyjski o tym nie decyduje. A skoro nie parlament, to kto? Być może Sanhedryn jakiś, który pragnie zachować anonimowość. Ale to by, proszę pani, potwierdzało, ale w każdym razie stanowiło jakąś poszlakę, poważną poszlakę do teorii spiskowej, według której rządy nad światem, a w każdym razie nad sporą jego częścią, sprawuje jakiś Sanhedryn, który nie wiadomo jak jest rekrutowany, nie wiadomo kto tam wchodzi. No wiadomo, że tego się można domyślić, jak to, skoro mamy do czynienia z Sanhedrynem, no to tam nikt poza nie może w nim brać udziału. No ale to by potwierdzało, właśnie stanowiło mocną poszlakę dla teorii spiskowych, że tutaj demokracja demokracją, a o tym, które poglądy są prawidłowe, a które nie, to decydują jakieś Sanhedryny. No, na przykład u nas to wiadomo, decyduje Judenrat Gazety Wyborczej, które poglądy są prawidłowe, a które nie. No Judenrat Gazety Wyborczej o tym decyduje. Tam nie wiem, kto tam na czele Judenratu, chyba po staremu pan redaktor Adam Michnik stoi, ale ma już takiego godnego następcę, pana Jarosława Kurskiego, a tam jeszcze są głupie goje w rodzaju pani Dominiki Wielowiejskiej. Ona pochodzi ze świętej rodziny, wie pani, to jest nie byle kto. No ale tak jak kiedyś każdy szlachcic musiał mieć swojego pachciarza, to w tej chwili każdy taki co bardziej znaczący musi mieć swojego głupiego goja na usługi. No i pan redaktor Michnik ma panią Dominikę Wielowiejską właśnie, ze świętej rodziny. Pani Dominika Wielowiejska poczuje się urażona. A dlaczego, proszę pani, czym, że pochodzi ze świętej rodziny? Nie, przypisaniem jej braku niezależności. No to oczywiście, ale to jest oczywista oczywistość. Jak ktoś pracuje w Gazecie Wyborczej, to nie może być niezależny, musi słuchać poleceń Judenratu. To wyjaśnił nam w swoim czasie pan Michał Cichy. I to mówię na użytek ewentualnego procesu. Pan Michał Cichy tam przedstawił w swoim czasie, ten co tam napisał kiedyś taki artykuł, że po to wybuchło powstanie warszawskie, żeby tą resztkę w Warszawie wymordować. Pamiętam. To ten. I on potem jak rozstał się z Judenratem Gazety Wyborczej, no to powiedział, że Judenrat mu kazał tak napisać. No to jaka to niezależność, proszę pani? A co każą pani Dominice Wielowiejskiej pisać? No bo ona pisze na przykład znany z antysemickich poglądów Stanisław Michalkiewicz. No to przecież sama tego nie wymyśliła, tylko to jestem pewien, że sama tego nie wymyśliła, tylko Judenrat tak jej kazał mnie intytułować. No dobra, czyli mamy tak, że dzisiaj ktoś decyduje, poglądy są dopuszczalne, niedopuszczalne. No to co z tą demokracją, którą podobno tak mamy w Unii i w Stanach i wszędzie, i Stany Zjednoczone niosą demokrację Iranowi i naród irański winien być wdzięczny za te bomby, co im na głowy lecą. Nie mówiąc o Libanie, gdzie tam biały fosfor. Pani redaktor, odsyłam panią i wszystkich naszych widzów do filmu Kontrakt Krzysztofa Zanussiego, w którym jest taka scena, tam występuje w roli takiego partyjnego buca Janusz Gajos. I ten partyjny buc kiedyś wygłasza taką sentencję,
Demokracja demokracją, ale przecież ktoś musi tym kierować. No i to odsyłam do tej złotej myśli wszystkich wierzących w demokrację, w autentyczność demokracji. Kto wierzy w autentyczność demokracji, ten sam sobie szkodzi. No dobra, Bo demokracją to skoro, rzeczywiście ktoś musi kierować. to skoro tak, to kto kierował zacną konferencją Episkopatu Polski, że napisała swój list na 5. niedzielę Wielkiego Postu, w którym potwierdziła, że oto naród pozostaje narodem wybranym i tam się nawracać nie musi i w ogóle, a niech się ktoś nie waży pytać, dlaczego właściwie takie stanowisko, to tajemnica Pana Boga, koniec, kropka i w ogóle antysemityzm jest zły. Pani redaktor, nie wiem skąd konferencja Episkopatu Polski zna tajemnicę Pana Boga, zwłaszcza takie. To Watykan powiedział. Ale to ja, wie pani, kładę na to lachę, bo żaden ze mnie teolog, żeby zgłębiać tajemnicę Pana Boga. Natomiast zwracam uwagę, że tam z tego listu wynika co innego i to nie trzeba być teologiem, żeby tutaj otworzyć oczy ze zdumienia. Mianowicie wynika to, z tego listu wynika, że przez ostatnie 2000 lat Kościół katolicki się mylił w sprawie życia. Zgadza się. Tam jest prosto To powiedziane. jest poza wszelką wątpliwością. No dobrze, ale jeżeli w tej sprawie się Kościół katolicki przez 2000 lat ostatnio mylił, to skąd możemy mieć pewność, że w innych sprawach się nie mylił? Nie mamy takiej pewności. To po drugie. A po trzecie, jeżeli przez ostatnie 2000 lat Kościół katolicki w sprawie życia się mylił, to skąd możemy mieć pewność, że teraz się nie myli? No nie mamy pewności. Krótko mówiąc, konferencja Episkopatu Polski, a ksiądz profesor Chostowski wyjaśnił na ramach frondy, że ten list był głosowany, że Demokracja. że jego inspiratorem był jego eminencja kardynał Ryś i ten list był głosowany, więc nie można tu powiedzieć, że biskupi bez zastanowienia przyjęli takie głupie tezy. Głupie. No bo mówię, nie chodzi mi o tajemnicę Boże, bo to ja się na tym nie znam, wie pani. Nie mam żadnego gorącego telefonu z Królestwem Niebieskim. Natomiast logicznie podchodząc do tego listu, to 3 te wnioski dyskredytujące dla Kościoła katolickiego można wyciągnąć. Dyskredytujące. Więc coś biskupom, ekscelencjom musiało paść na mózg. Musiało im paść na mózg. Jestem przekonany, że to są objawy filii. Ja kiedyś napisałem taką książeczkę, studia nad filią, że filia to jest choroba zakaźna, tylko nie wiem, czy rozwija się drogą płciową, czy jak rozprzestrzenia się drogą płciową, czy jakoś inaczej. No w każdym razie widać, że jednym z ognisk jest konferencja Episkopatu Polski. To jest bardzo zły objaw. Do biskupów też powinni jacyś weterynarze przebadać. Mocno. Może jakby mają świadomość taką, której nie mieli sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego, że też mają konta, karty i może wiedzą, że jak powiedzą ostro, to... Obawiam się, że im prostsze wyjaśnienie, tym bliższe prawdy. Otóż ich ekscelencje, że tak powiem, kierują się nadzieją, że jak już tutaj położą łapę na naszym nieszczęśliwym kraju, to w zamian za podlizywanie się pozwolą biskupom przetrwać. Otóż nie pozwolą im przetrwać. Nie pozwolą im. Zresztą dlatego, że wtedy z punktu widzenia lobby Kościół katolicki będzie całkowicie zbędny. A wie pani dlaczego? Dlaczego? Ano dlatego, że Kościół katolicki, jak zresztą każda inna religia, może być ludziom potrzebna do jednej rzeczy, żeby dostarczać im pewności. Natomiast list konferencji Episkopatu
aktu Polski, ten ostatni, o którym mówimy, odbiera ludziom pewność, zaczyna dostarczać im rozterek. Zaczyna ludziom dostarczać rozterek. A rozterek to ludzie mają i bez Kościoła wystarczająco dużo. W związku z tym, jeżeli Kościół przestanie dostarczać ludziom pewności, a zacznie im dostarczać rozterek, to przestanie być potrzebny. No kto będzie, wie pani, dawał na tacę, jeżeli co niedziela będzie słyszał jakieś kontrowersje i będzie się pogrążał w coraz to większych rozterkach. No po cholerę komu taki Kościół potrzebny? Do czego? Może chodzi Jeżeli biskupi tego nie rozumieją, no to niedobrze. To znaczy, że Biblia już im naprawdę padła na mózg. Może chodzi o zmianę małymi kroczkami, powoli. Pani redaktor, jeżeli chodzi o zmianę, no to nastręcza się dobra okazja. Nastręcza się dobra okazja. Właśnie dowiedzieliśmy się, że arcybiskupem Canterbury jakaś pani została mianowana, była pielęgniarka onkologiczna. No to świetna okazja się nastręcza. Tutaj ogromny krok był zrobiony na odcinku ekumenicznym, no i w ogóle innym, gdyby jego eminencja kardynał Rys się z nią ożenił. Oj, no już. Znakomity pomysł. Proszę pani, ile tabu by zostało jednym susem obalonych i przekroczonych? Rola kobiet w Kościele by się wyjaśniła. Z celibatem byśmy sobie tutaj dali spokój. No krótko mówiąc, jednym susem Kościół wkroczyłby katolicki razem z anglikańskim na nowy świetlisty szlak. Oby nie, oby nie. Dlaczego? Domyślam się, że postępowa część przelebnego duchowieństwa przyjęłaby to z radością. No właśnie, mamy stąd tę kwestię postępowej części, która się gotowa zbratać, a zwłaszcza podkreślić, że po co środowiskom, że zbawienie, judaizm w zasadzie jest... Zbawienie środowiskom, proszę pani, jeżeli Żydzie mają, tutaj mówię, żaden ze mnie teolog, ale jeżeli Żydzie mają własną szybką ścieżkę zbawienia, a tak wynika z tego listu episkopatu, to tajemnica Pana Boga, no to jak będzie wyglądała w Królestwie Niebieskim sytuacja? Wygląda na to, że w Królestwie Niebieskim nie będą mogli tam kotłować się z głupimi gojami, żeby się nie strefić. Czyli, że w Królestwie Niebieskim wszystko wskazuje na to, że w Królestwie Niebieskim będą mieli luksusowo urządzone getto. Nie, no to może będą piętro wyżej. No. Luksusowo urządzone getto, tak jak pierwsza klasa w liniach lotniczych. A, w ten sposób. Tak, jak pierwsza klasa w liniach lotniczych, to Stwórca Wszechświata już o to się zatroszczy. A druga klasa, no to przewielebne duchowieństwo być może, a reszta hołoty w klasie ekonomicznej. W luku bagażowym? Mieścić, tak. Albo w luku bagażowym. Ci tacy zatwardziali grzesznicy, to w luku bagażowym będą. To, jak powiedzieli radzieccy uczeni, pozostaje nam poczekać. A zanim to zobaczymy, to jeszcze ostatnie pytanie. Jak pan sądzi, czy takie przypadki jak Międzynarodowy Trybunał Karny, albo jak ci kierowcy, czy zależnie od tego, czy jesteś kierowcą tira, jeździsz na śmieciarce, jesteś przedstawicielem międzynarodowej instytucji, masz nieprawomyślne poglądy, niewłaściwe poglądy, niedopuszczalne poglądy, to cię zablokujemy i za chwilkę my sobie po tej naszej rozmowie nie tylko Western Union nas nie będzie obsługiwał ani Visa, ani Mastercard. Czy do tego dojdzie? Proszę pani, wszystko się sprowadza do tych poglądów. Wszystko się sprowadza do poglądów, bo gdyby ci sędziowie w Trybunale Karnym mieli prawidłowe poglądy, to nigdy by nie wskazali
Benjamina Netanyahu jako na zbrodniarza wojennego. No kto to wiedział takie rzeczy? Od razu widać, że mieli nieprawidłowe poglądy. No i tu prezydent Trump słusznie ich napiętnował i odebrał im karty kredytowe, zablokował im karty kredytowe. Niech się gotówką posługują, a najlepiej bilonem. Jak mają niewłaściwe poglądy, to tylko gotówka im zostaje. No, pod warunkiem, że będzie do niej dostęp, bo za chwilę się okaże, że Tak, proszę pani, to jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Jeszcze gotówka istnieje, bo jak już gotówka zostanie, pieniądz gotówkowy zostanie zlikwidowany, no to każdego można będzie wyłączyć w ten sposób. dojdzie do tego? Ależ oczywiście, sztuczna inteligencja to przeprowadzi. Właśnie niedawno, wczoraj był w Sejmie już przedstawiciel sztucznej inteligencji, nie pamiętam już jak się to on tam nazywał, Edward się nazywał, ale nie Gierek, tylko inaczej. No i tam rozmawiał z posłami. Ten Edward rozmawiał z posłami i wie pani co? No. Nie do odróżnienia. Nie można było odróżnić. Gdyby nie widać było tego Edwarda, to nie można było odróżnić, czy mówi poseł, czy mówi ten robot. Au. Taki sam bełkot. I w jednym, i w drugim przypadku. Więc niczym się jestem przekonany, że jeśli nie w następnych wyborach, to jeszcze w następnych, już Sejm zdominuje i Sejm i Senat zdominuje sztuczna inteligencja. Być może, żeby za bardzo rodaków nie płoszyć, to będzie to sztuczna półinteligencja. To wtedy będziemy się czuli bardziej swojsko i swobodnie. Napiszę posłom przemówienia i kampanię wyborczą. Nie, po co posłom pisać? Sami sobie będą pisać przemówienia. Roboty będą pisać przemówienia i będą nam ustawy. Co to za różnica, czy Reichsführer Ursula von der Leyen dyktuje, jakie ustawy mają być w Sejmie, czy robot Edward? Aż tak dużej różnicy nie ma. Oby nie, szanowni państwo, no jak mówili radzieccy uczeni, trzeba pożywić się, pożywiomu widzim, pożyjemy, zobaczymy. Radzieccy uczeni są źle widziani, no ale tutaj trochę racji. Nie, to nie możemy lekceważyć odkryć uczonych radzieckich, proszę pani. No, wystarczy trochę poczekać i się wszystkiego dowiemy. I z tą myślą państwa zostawiamy. Dziękujemy bardzo. Obiecujemy, że zanim się dowiemy tego, co nam zaplanowano i co zostało dla nas zaplanowane, to będziemy jeszcze o tych kwestiach rozmawiali. Państwa i moim gościem był pan Stanisław Michalkiewicz. Kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do PL1 TV, zapraszam do komentowania, do oglądania. Wiele ważnych tematów przed nami. Obiecuję, że będziemy je omawiać dokładnie i szczegółowo, nawet jeżeli inne media tego nie zrobią, a może zwłaszcza wtedy, kiedy inne media tego robić nie będą. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.